W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, jak w czasie konferencji Wielkiej Trójki w Poczdamie wytyczono zachodnią granicę Polski. Dowiecie się także, dlaczego jej ostateczne ustalenie było tak trudnym zadaniem dla przywódców wielkich mocarstw. Konferencja w Poczdamie była trzecią konferencją z udziałem przywódców Wielkiej Trójki, czyli Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego. Zaczęła się przed południem 17 lipca 1945 roku w poczdamskim pałacu Cecilienhof. Obok Stalina i Churchilla na konferencję przybył nowy amerykański prezydent Harry Truman, który zastąpił zmarłego 3 miesiące wcześniej Franklina Delano Roosevelta. Ale to nie była jedyna personalna zmiana wśród przywódców Wielkiej Trójki. Już w trakcie konferencji premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla zastąpił nowy brytyjski premier Clement Attlee. W Poczdamie przywódcy mocarstw obradowali już w innych warunkach politycznych, bo wojna w Europie uległa zakończeniu. Tym samym jedność obozu alianckiego nie miała już takiego znaczenia, jak było to w czasie konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie i Jałcie. Wprawdzie na Dalekim Wschodzie trwały jeszcze walki z Japończykami, ale na ich zakończeniu najbardziej zależało Amerykanom, nieco mniej Brytyjczykom. Można więc powiedzieć, że w Poczdamie w najlepszej sytuacji był Stalin, który przypisywał sobie największe zasługi w pokonaniu hitlerowskich Niemiec. Z tego powodu Stalin miał pewną przewagę nad przywódcami Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Obok rozstrzygnięcia całego pakietu spraw niemieckich, przywódcy mocarstw musieli ustalić ostatecznie nową granicę Polski z Niemcami. Już w Jałcie wstępnie uzgodniono, że Polska w zamian za Kresy powinna otrzymać rekompensatę na zachodzie kosztem Niemiec. Problem był tylko taki, że Stalin już przed konferencją w Poczdamie zachęcił polskie władze do tworzenia administracji na terenach, które miały jej przypaść i uruchomienia akcji wysiedleńczej niemieckiej ludności, pomimo braku podstaw prawnych do takich działań. Alianci byli nimi zaniepokojeni. To właśnie z tego powodu sprawa zachodniej granicy Polski była w Poczdamie najtrudniejszą sprawą do załatwienia. Po raz pierwszy o polskiej granicy zachodniej przywódcy Wielkiej Trójki dyskutowali podczas sesji plenarnej, jaka miała miejsce 21 lipca. W czasie tej sesji od razu uwidoczniła się różnica zdań w tej kwestii pomiędzy Stalinem a Churchillem. O ile Stalin uważał, że granica zachodnia Polski musi przebiegać na linii Odry, o tyle Churchill był przekonany, że powinna ona przebiegać znacznie bardziej na wschód od linii Odry. Pomimo tych różnic przywódcy mocarstw postanowili jednak zaprosić do Poczdamu polską delegację, która miała zaprezentować swoje stanowisko w tej sprawie. I tak się rzeczywiście stało. Rankiem 24 lipca do Poczdamu przybyła polska delegacja w składzie premier Edward Osóbka-Morawski, wicepremier Stanisław Mikołajczyk, minister spraw zagranicznych Wincenty Rzymowski, przewodniczący Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut oraz Stanisław Grabski, Zygmunt Modzelewski i marszałek Michał Rola-Rzymierski. Polską delegację przyjął najpierw Stalin, a potem ministrowie spraw zagranicznych mocarstw James Barnes, Antony Eden i Wiaczesław Mołotow.
W trakcie spotkania z nimi polska delegacja przekazała im na piśmie swoje uwagi odnośnie zachodniej granicy Polski. Jej członkowie podkreślali udział naszego kraju w wojnie i jego wkład w zwycięstwo nad III Rzeszą. Argumentowali, że ziemie zachodnie winny być rekompensatą za utracone Kresy i że istnieje konieczność osiedlenia na nich 4 milionów polskich obywateli, którzy przybyli z Kresów i z zagranicy. Podkreślali, że zasoby naturalne ziem zachodnich zrekompensują Polsce utracone złoża ropy naftowej w Zagłębiu Borysławskim i żyzne tereny na wschodzie. Przekonywali, że Szczecin powinien należeć do Polski, ponieważ jest naturalnym portem dla Śląska, a poza tym będzie służył jako port tranzytowy dla Czechosłowacji. Według polskiej delegacji przyłączenie ziem zachodnich do Polski jest warunkiem niezbędnym do podniesienia poziomu życia w zniszczonym wojną kraju. Polska delegacja podniosła również argument bezpieczeństwa, zaznaczając, że granica zachodnia Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej pozbawi Niemcy terenów będących do tej pory ich bazą wypadową na wschód. Ministrowie Barnes i Eden nie udzielili jednak polskiej delegacji żadnej odpowiedzi. Stanowisko polskiej delegacji poparł za to szef sowieckiej dyplomacji Wiaczesław Mołotow. Wystąpienie naszej delegacji w Poczdamie było jedynym momentem, kiedy politycy zarówno z obozu komunistycznego, jak i ci wywodzący się z obozu londyńskiego mówili jednym głosem, chociaż wcale nie byli jednomyślni we wszystkich poruszanych kwestiach. Wicepremier Stanisław Mikołajczyk w sekrecie przed innymi członkami polskiej delegacji spotkał się z amerykańskim ambasadorem w Moskwie Avrelem Harrimanem, któremu wręczył 3 memoranda dotyczące spraw polskich. Mikołajczyk sugerował w rozmowie z Harrimanem uzależnienie zgody aliantów na granicę na Odrze od wycofania się z Polski Sowietów i przeprowadzenia wolnych wyborów pod międzynarodową kontrolą. Ale Harriman zbył milczeniem propozycję Mikołajczyka. 24 lipca w godzinach popołudniowych polska delegacja spotkała się z Churchillem. Brytyjski premier oświadczył w czasie tego spotkania, że Wielka Brytania nie poprze żądań strony polskiej. Podkreślił, że Polacy zbyt wiele żądają, domagając się prawie 25% niemieckiego terytorium, które zamieszkuje od 8 do 9 milionów Niemców. Tamtego dnia polska delegacja spotkała się jeszcze z Harrym Trumanem. Amerykański prezydent zakomunikował jej z kolei, że sprawa polsko-niemieckiej granicy powinna zostać rozstrzygnięta na odrębnej konferencji pokojowej, która zostanie niebawem zorganizowana. Sprawa naszej granicy zachodniej miała wrócić w czasie obrad zaplanowanych na dzień następny, czyli 25 lipca. Ale Churchill musiał opuścić Poczdam z uwagi na odbywające się w Wielkiej Brytanii wybory parlamentarne, które nieoczekiwanie przegrał. W rezultacie tego na kolejną turę poczdamskich obrad przybył nowy brytyjski premier Clement Attlee i 28 lipca przywódcy mocarstw ponownie wrócili do sprawy zachodniej granicy Polski. Ale wówczas nastąpił pad, ponieważ obie strony, zachodni alianci i Sowieci, obstawali przy swoich stanowiskach. W zaistniałej sytuacji do akcji postanowił wkroczyć szef amerykańskiej dyplomacji James Barnes i zaproponował, że Amerykanie i Brytyjczycy ustąpią w sprawie zachodniej granicy Polski, jeśli Związek Sowiecki ustąpi w sprawie reparacji wojennych od Niemiec. Barnesowi chodziło przede wszystkim o to, aby reparacje wojenne dla Polski
zostały zrealizowane w wysokości 15% z puli reparacji, jakie przypadną Związkowi Sowieckiemu. I Stalin zgodził się na takie rozwiązanie. Tekst zawartego porozumienia w sprawie zachodniej granicy Polski został później przedstawiony przez Trumana. W części zasadniczej to porozumienie brzmiało: trzej szefowie rządów potwierdzają swój pogląd, że ostateczne wytyczenie zachodniej granicy Polski powinno być odłożone do ostatecznego porozumienia pokojowego. Trzej szefowie rządów zgadzają się z tym, że zanim to nastąpi, byłe terytoria niemieckie na wschód od linii biegnącej od Morza Bałtyckiego, bezpośrednio na zachód od Świnoujścia, a stamtąd wzdłuż rzeki Odry do zbiegu jej z zachodnią Nysą i wzdłuż zachodniej Nysy do granicy czechosłowackiej, łącznie z tą częścią Prus Wschodnich, która zgodnie z zawartym porozumieniem nie zostaje oddana pod administrację Związku Sowieckiego i włączając obszar byłego wolnego miasta Gdańska, będzie podlegać administracji państwa polskiego i z tego względu nie będą one uważane za część sowieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech. To porozumienie brytyjskie i amerykańskie media przedstawiały jako kolejny sukces Wielkiej Trójki w ustalaniu nowego porządku w Europie. Ale tak naprawdę był to sukces jedynie połowiczny. Ustalony przebieg granicy zachodniej był wprawdzie zgodny z oczekiwaniami strony polskiej, ale formalnie nie była to granica 100% pewna. O jej ostatecznym kształcie miała bowiem zadecydować nowa konferencja pokojowa. Tyle tylko, że jej terminu nie wyznaczono. Inne postanowienie umowy poczdamskiej związane z naszą granicą zachodnią przewidywało przesiedlenie ludności niemieckiej z terytoriów, którymi miała administrować strona polska. W jego wyniku w 1946 roku polskie władze przesiedliły do brytyjskiej strefy okupacyjnej prawie 3 miliony Niemców. To posunięcie miało dowodzić, że polska granica zachodnia, nawet gdyby później nie została prawnie uznana, i tak będzie istniała w wyznaczonym w Poczdamie kształcie. Tak czy inaczej, po konferencji w Poczdamie Polacy cieszyli się, że Niemcy płacą za wojnę swoim terytorium i że dzięki temu nastąpi stabilizacja terytorium polskiego państwa. Gdy w następnych latach zaczęła się zimna wojna pomiędzy Zachodem i blokiem sowieckim, to poczucie mocno osłabło, a z czasem przerodziło się w sporą niepewność. I tak było do końca zimnej wojny. Tak naprawdę sprawa wytyczenia zachodniej granicy Polski była kluczem do panowania nad całymi powojennymi Niemcami. Obok wersji tej granicy, jaką ostatecznie w Poczdamie przyjęto, jak już wspomniałem, istniała także druga wersja, którą usiłowali przeforsować Brytyjczycy i Amerykanie. Według tej drugiej wersji zachodnia granica Polski miała przebiegać znacznie bardziej na wschód. Być może nawet nie odbiegałaby specjalnie od polsko-niemieckiej granicy sprzed wybuchu wojny. Obie wersje niosły jednak za sobą poważne konsekwencje polityczne, a ta druga być może nawet groźniejsze dla samego Zachodu. Załóżmy, że Amerykanie i Brytyjczycy twardo przeciwstawiliby się polskim oczekiwaniom wspieranym przez Stalina i nie zgodziliby się na granicę wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej. W konsekwencji tego stanowiska sowiecka strefa okupacyjna w Niemczech byłaby znacznie większa niż przy pierwszym rozwiązaniu. Mało tego, byłaby zdecydowanie silniejszą od amerykańskiej i brytyjskiej, nie mówiąc już o francuskiej strefie okupacyjnej. Sowietom byłoby wówczas znacznie łatwiej przeciwstawić się dążeniom aliantów zachodnich do utworzenia Republiki Federalnej Niemiec.
Być może nawet to oni sami zainicjowaliby proces zjednoczenia Niemiec pod swoją egidą. Oczywiście przy przesunięciu polsko-niemieckiej granicy na wschód sama Polska byłaby krajem dużo słabszym. To jednak nie miało większego znaczenia zarówno dla zachodnich aliantów, jak i dla Sowietów. Ale na pewno większa i silniejsza sowiecka strefa okupacyjna mogła być zagrożeniem dla Zachodu. I Amerykanie w porę zrozumieli to zagrożenie. Właśnie dlatego sekretarz stanu Barnes postanowił ustąpić Sowietom w sprawie polskiej granicy zachodniej w zamian za scedowanie na nich reparacji wojennych dla Polski. Ta zgoda nie przekreślała jednak ewentualnych roszczeń Niemiec wobec Polski z tego tytułu. Powstała pod egidą Sowietów Niemiecka Republika Demokratyczna uznała zachodnią granicę Polski w traktacie zawartym w 1950 roku w Zgorzelcu. Z kolei powstała z inicjatywy zachodnich aliantów Republika Federalna Niemiec. Zrobiła to dopiero 7 grudnia 1970 roku, podpisując w Warszawie z Polską układ o normalizacji stosunków. Ale zrobiła to tylko w imieniu Republiki Federalnej Niemiec, a nie całych Niemiec. I dlatego z chwilą zjednoczenia Niemiec w 1990 roku problem naszej granicy zachodniej wrócił jeszcze raz. Ale o tym opowiem Państwu szczegółowo w jednym z moich następnych filmów. W moim następnym filmie przedstawię Państwu postać Bolesława Bieruta, prezydenta komunistycznej Polski. Dowiecie się, dlaczego Polska pod jego rządami była tak mocno uzależniona od Moskwy. Ten film zatytułowałem Bolesław Bierut, namiestnik Kremla. Gorąco zapraszam do oglądania. Partnerem kanału Zakazane Historie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego celem jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości, a także dbanie o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować za to wsparcie Kongresowi Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz pani Janinie Muszyńskiej, działaczce polonijnej z Kanady. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantorinternetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.